Cześć, z tej strony Karolina Czauba. Witajcie na moim kanale. Na tym filmie pokażę Wam, jak zrobić naprawdę bardzo piękne, delikatne kwiatuszki o takim trochę mroźnym, zwiewnym charakterze. Do głowy przychodzi mi takie stwierdzenie Frosty Flowers, ale tutorial będzie po polsku, więc trzymajmy się takich mroźnych kwiatków. Być może wiecie, że niedawno dołączyłam do grona edukatorów marki Lady Design, no i będę Wam pokazywać, jak tworzyć kwiaty, kwiatowe dodatki oraz kartki z kwiatami. W pierwszej części tego filmu pokażę Wam, jak wykonać kwiatki, natomiast na końcu pokażę Wam, jak je zaaranżowałam na pracy. Do wykonania tych kwiatków używam wykrojnika Lady Design Flower 001, czyli kwiat 001. Ten wykrojnik składa się z 5 elementów, które są tak jakby warstwami kwiatka w kilku rozmiarach. Do zrobienia dzisiejszych kwiatków wykorzystam 4 wykrojniki. Pominę po prostu ten największy, ponieważ taki duży kwiat nie jest mi potrzebny do tego, co mam zaplanowane. Oprócz kwiatów przygotujemy sobie jeszcze liście z wykrojnika Leaves 003. Kwiaty wykonamy z kalki kreślarskiej. To jest materiał taki dosyć sztywny, półprzezroczysty, właściwie można powiedzieć, że taki mleczny i właśnie dzięki temu, że on tak wygląda, stworzymy ten efekt takiego mroźnego i delikatnego kwiatu. Kalka jest cienka i bardzo łatwo z niej się wycina, więc możecie taki arkusz złożyć na pół i po prostu z podwójnego arkusza wycinać elementy. Ja tak zrobiłam i tym sposobem po prostu wycięłam więcej kwiatków i listków w szybszym czasie. Wszystkie kwiatki i liście posegregowałam sobie wielkościami, żeby było łatwo mi po prostu z nich korzystać. No i teraz zabieramy się już za samo tworzenie. Jeszcze kilka słów o tym materiale, którym jest kalka. Nie jest to materiał, wiecie, specjalnie plastyczny. Nie za bardzo da się go też jakby formować tak jak papier, żeby w jakiś ładny sposób go wyginać. No ciężko to się robi. Dlatego my będziemy korzystać po prostu ze zwykłego zaginania. Ale dzięki temu będziemy mieli jeszcze dodatkowy fajny efekt takich jakby linii, prostych linii, wiecie, jak czasami są na przykład na niektórych kwiatach widoczne takie kreseczki. I tutaj właśnie takie kreseczki będziemy mieli widoczne. Co ja z tym kwiatkiem robię? To jest największy płatek i tutaj ten płatek będziemy zginać na kilka razy jakby. Na środku, zginam go na środku, a później jeszcze 2 razy zginam go w odwrotną stronę na bokach. Tak jak widzicie, tutaj to robię. Czyli na środku robię taki jakby dzióbek i później jeszcze te boczki też po prostu zaginam. Tak to wygląda. Kwiatek troszeczkę rozpłaszczam, żebym mogła go teraz pokolorować. No i wykorzystuję do tego tusz Distress Oxide w kolorze Salty Ocean. Jeżeli chcecie, żeby kolor był, żeby ten kwiat był w kolorze takim mocno intensywnym, no to oczywiście dobrze umoczcie poduszeczkę, tą gąbeczkę, którą będziecie tuszować, w poduszeczce tuszu. Natomiast jeżeli wolicie, żeby wygląd Waszych kwiatków był bardziej delikatny, no to raczej po prostu zróbcie tak, żeby ten tusz, który jest na narzędziu do tuszowania, troszeczkę osuszyć. Więcej tuszu też wejdzie w ten kwiatek, jeżeli będziecie go tuszowali tak jak ja w tej chwili, czyli rozłożycie go na płasko i po prostu po całości będziecie tutaj tuszowali go na przykład od krawędzi do środka. Jeżeli kwiatek wyszedł w zbyt intensywnym kolorze, to jeszcze szybciutko możecie troszeczkę zetrzeć ten kolor zwykłą chusteczką. Natomiast trzeba się pośpieszyć. Tak wygląda kwiatek. Widzicie? Powstały właśnie te takie linie, które dzięki temu, że były zagięte, osadziło się tam więcej tuszu, a na przykład tam, gdzie były zagięte w drugą stronę, to z kolei jest kreseczka biała. No fajnie to wygląda. Musicie też uważać na ten materiał, ponieważ jeżeli będziecie zbyt mocno go wyginać, czy zbyt mocno tuszować, to może się porwać. To jest jednak kalka, więc jest po prostu cienka i trzeba uważać. Mnie się akurat tutaj nic nie porwało i żadnych odpadów od tych kwiatków nie miałam. Powiem Wam tak, ten kolejny kwiatek jeszcze możecie zaginać na 2 razy, tak? Czy właściwie na 3. Środek do środka jakby i później jeszcze te 2 boki do zewnątrz. Powstaje właściwie to samo, co przed chwilką i teraz będę też go tuszowała. Natomiast następne nie będziemy zaginać już aż tyle razy, ponieważ te płateczki będą małe, no i po prostu jest ciężko to zrobić. Jeżeli chcecie, możecie pokombinować, ale moim zdaniem nie jest to jakoś specjalnie konieczne. Tutaj jak poprzednio po prostu tuszuję krawędzie i troszeczkę staram się go jeszcze tak jakby uformować, wgniatając lekko środek.
Natomiast zróbcie to bardzo delikatnie, ponieważ same zagięcia, które zrobiliśmy na płateczkach, one już podnoszą kwiatek do góry. Zresztą za chwileczkę wszystko zobaczycie. Tu mam prawie że przedostatni element z wykrojnika. To jest, został mi już tylko jeden mniejszy kwiatek, jeden mniejszy niż ten. I tutaj zobaczcie, zaginam tylko na środku. Ten element będzie ostatnim elementem mojego pierwszego kwiatka, który będzie się właśnie składał z 3 warstw. W zasadzie im więcej warstw kwiatków zrobicie, tym wyższy i bardziej taki pękaty będzie Wasz kwiat, więc możecie tutaj w zasadzie kombinować w dowolny sposób. Teraz chcę, żeby ten najmniejszy kwiatek, najmniejszy element był najdelikatniejszy i najbardziej jasny. Dlatego krawędzie tuszuję już tylko trzymając w dłoni i dosłownie naprawdę delikatnie muskam je tym narzędziem do tuszowania. Ok, przygotowałam sobie pierwsze elementy i zabieram się za następne. Mam już przygotowanych sporo elementów, które teraz będę ze sobą sklejać, a następnie będziemy jeszcze dodawać jakieś ładne środki, bo środek w kwiatku jest naprawdę bardzo ważny i dodaje mu takiego naprawdę super fajnego uroku i może zmienić w zasadzie cały charakter tego, jak ten kwiat ma wyglądać. Używam kleju do papieru Tacky Glue. No i tutaj nie żałuję jakby tego kleju, daję dosyć dużą kropelkę, ponieważ chcę mieć pewność, że kalka się ze sobą sklei, a poza tym i tak nie będzie widać, że tam jest klej, ponieważ przecież przykleję środki, a druga sprawa jest taka, że ten klej robi się przezroczysty później. Przyciskam dosyć mocno, a kwiatki zauważcie, że składam tak na mijankę. No i zobaczcie, przez to, że płatki zaginane były w różnych kierunkach, fajnie się do góry podniosły, no i naprawdę kwiat robi się taki bardzo trójwymiarowy. Teraz jeszcze skleję pozostałe kwiatuszki. Zrobię je właściwie w 3 rozmiarach. Teraz używam przedostatniego i ostatniego wykrojnika, które przyklejam też tak na mijankę, chociaż jeżeli przykleicie je inaczej jakoś, to ten kwiat będzie też zupełnie inaczej wyglądał, więc możecie tutaj kombinować w dowolny sposób. Jak widzicie, przygotowałam sobie 4 kwiatki. 3 składają się z 2 warstw, a jeden składa się z 3 warstw. No i zobaczcie, tutaj ten u góry ma 2 warstwy, a ten poniżej ma 3 warstwy. No i jest troszeczkę intensywniej też pokolorowany. Teraz do kwiatów dopasujemy jakieś ładne środki. Mam tutaj do wyboru takie enamel dotsy, również jakieś kryształki oraz koraliki, ale tak myślę, że zdecyduję się na te enamel dotsy, ponieważ ich kolor najbardziej mi odpowiada. A do tych najbardziej malutkich kwiatków, złożonych właśnie z 2 elementów tych najmniejszych z wykrojnika, dodam po prostu takie półkryształki czy też półperełki. Najfajniej to będzie moim zdaniem wyglądało. No i zobaczcie, dopiero z tym środkiem kwiat jest naprawdę piękny. Te małe kwiatuszki wyglądają naprawdę super delikatnie i są takie przeurocze. Mają troszeczkę mniejszą intensywność nasycenia tego koloru, bo potuszowałam je tylko na samych krawędziach, stąd właśnie tak delikatnie one wyglądają. Teraz do tych większych kwiatów wykorzystam enamel dotsy, właściwie w największym rozmiarze, który mam i tutaj wybrałam taki kolorek delikatny, miętowy. Kwiaty są już prawie gotowe i właściwie można by było używać je już do jakichś prac, ale ja bardzo lubię, jeżeli coś dodatkowo jeszcze się błyszczy i jest takie troszeczkę glamour, dlatego posypiemy jeszcze całość odrobinką brokatu. Żeby brokat się przykleił, musimy użyć kleju. I ja tutaj malutkim pędzelkiem smaruję klejem powierzchnię naokoło tego środka, który wkleiłam wcześniej. Następnie wystarczy tylko posypać kwiat brokatem, no i gotowe. Mamy piękne, błyszczące kwiaty. No i jak Wam się podobają te kwiatuszki? Ja tak szczerze mówiąc jestem naprawdę bardzo zadowolona. Cieszę się, że wykorzystałam właśnie trochę inny materiał niż papier czy foamiran. Zupełnie inaczej te kwiaty wyglądają. No i będą też idealnie pasowały do takiego projektu, który wcześniej sobie zrobiłam, a właściwie zrobiłam sobie tylko takie tło na tagu, no i one będą naprawdę cudownie wyglądały właśnie na tym tle. Zaraz Wam pokażę. Tak to właśnie wygląda. To jest tło, które zrobiłam przy pomocy mgiełek na bazie taga z Woodouts, plus przykleiłam na niego papier akwarelowy, no i na ten papier po prostu pryskałam różnymi kolorami mgiełek. Później jeszcze zrobiłam takie malutkie gwiazdki przez maskę z AB Studio, no i pochlapałam odrobinę białą farbą. Dodatkowo jest tutaj napisik Dreams, to jest napis z takiego gotowego arkusza z napisami.
Jeżeli ten kurs się Wam podobał, proszę Was oczywiście o łapkę w górę i nie zapomnijcie też zasubskrybować mojego kanału, żeby być na bieżąco. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że kwiatki Wam się podobają. Ja jestem nimi naprawdę zachwycona i chyba zaraz będę robiła kolejne. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia wkrótce. Karolina.